Od mniej więcej 1,5 roku obserwujemy bardzo duży hejt, bardzo dużą negatywną kampanię PR-ową dotyczącą gazu. Więc można się spytać, co my tutaj właściwie robimy na targach Gas Expo 2023. Warto tutaj powiedzieć, że gaz to nie jest tylko gaz ziemny, ale gaz to są biogazy, to jest wodór, to są gazy zdekarbonizowane w każdej postaci, mieszanki gazu. I tutaj w zasadzie trzeba powiedzieć, że nikt rozsądny nie neguje konieczności odchodzenia od paliw kopalnych, od gazu ziemnego z prostego wniosku. Po prostu dostępność tych gazów, widzimy wahania cen w zeszłym roku. Gaz był z jednej strony bronią ekonomiczną, z drugiej strony narzędziem spekulacji. Powoduje to, że w tej chwili transformacja gazu jest potrzebna. Ale transformacja gazu czy gazownictwa wcale nie polega na tym, żeby w ogóle skasować gaz, dlatego że z drugiej strony gaz jest takim stabilnym paliwem, które może wykorzystywane być zarówno jako paliwo podstawowe, jak i szczytowe w układach hybrydowych. Dlatego na przykład na stoisku tutaj z Piugu mamy 3 motywy wiodące. Pierwszy motyw to są zielone gazy, wykorzystanie wodoru, mieszanek wodorowych w przyszłym ogrzewnictwie. Nie wiem, czy wiecie, ale kotły gazowe tak naprawdę nie wymagają jakichś specjalnych przeróbek, żeby spalać, żeby przejść na paliwo biogazowe, na biometan. To jest taki sam metan jak z gazu ziemnego, natomiast kwestia powiedzmy ewentualnych nastaw, prawda, czy dyszy i sprawa załatwiona. Ten sam kocioł będzie dokładnie działać w ten sam sposób. Podobnie zresztą jeżeli chodzi o mieszanki gazu zawierające do 20% wodoru. To też jest temat, o którym niewiele osób wie, że obecnie sprzedawane gazowe kotły kondensacyjne jak najbardziej bez żadnych przeróbek dobrze działają, pracują na mieszance gazu, która zawiera do 20% wodoru. Także w Repower EU, który było przedstawiane jako taka bardzo mocna promocja pełnej elektryfikacji, wszystko co się da, przewiduje właśnie znaczny wzrost wykorzystania biogazu w przyszłości. I to wynika także z tej przyczyny, że źródła paliw kopalnych się wyczerpują, ich dostępność jest coraz mniejsza, więc musimy to w jakiś sposób zastępować, gwarantując równocześnie bezpieczeństwo energetyczne i tę stałą możliwość ogrzewania. A jak możemy to zrealizować? Po prostu wykorzystując układy hybrydowe. Tutaj za mną jest tablica pokazująca schemat układu hybrydowego, pompy ciepła i kotła gazowego. Ktoś by się zdziwił, jak to pompa ciepła i kocioł gazowy w jednym. Szczególnie obecnie, kiedy pompa ciepła jest przeciwstawiana w każdym sposobie przeciwko kotłom gazowym jako to zastępstwo. Jak najbardziej. Tego typu rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na kosztach inwestycyjnych oraz wykorzystywać tego typu ogrzewanie w budynkach istniejących, tam gdzie jeszcze nie są w pełni stermomodernizowane, gdzie pompa ciepła bardzo często mogłaby sobie nie dać rady, ewentualnie koszt pompy ciepła, która by sobie dała radę, byłby bardzo wysoki. Podobnie zresztą trzeci leitmotiv, który mamy tutaj na naszym stoisku, to jest układ hybrydowy kotła gazowego z kolektorem słonecznym. Utarło się, że kolektor słoneczny służy tylko i wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Okazuje się, że nie, że ciepło słoneczne, które jest darmowe, dlatego że słońce nam nie wystawia faktur za dostarczoną energię, może równie dobrze wspomagać układ ogrzewniczy przy oczywiście zastosowaniu odpowiedniej wielkości magazynu ciepła i jeżeli tego ciepła z promieniowania słonecznego zabraknie, wówczas włącza się kocioł gazowy, który jest tym urządzeniem szczytowym i uzupełnia to. Dzięki temu obniżamy koszty eksploatacji, obniżamy rachunki za ogrzewanie, mamy ciepło w domu, no i jesteśmy ekologiczni, bo obniżamy emisję.